Witam ponownie na moim kanale Gameborn. Spróbujemy przejść z trybu auto na jazdę. Dzisiaj trasa Jaworzno-Szczakowa, Łódź, Chojnie. Jedziemy pociągiem towarowym PKP Cargo. Skład ma 1957 ton i długość 457 metrów. Następny przelot przez miejscowość będzie Olszamowice. No, w międzyczasie możemy sobie obejrzeć nasz skład. Oczywiście pamiętając o czuwaku. Przez pewien czas mnie nie było. Dlatego znowu czuwak. Dlatego przyglądam się, czy jakieś poprawki, ewentualnie jak widzimy kontenery wieziemy. Dobrze, wsiądźmy do maszyny. Jedziemy ET22 dzisiaj. W trybie multiplayer na serwerze PL2. Możemy trochę przyspieszyć. Na razie kanałów nie musimy zmieniać. R1 całą trasę. Ponownie czuwak spacja. No co jest? Pozycja na stopnikach 36, tak. Jesteśmy w jeździe bez oporów. Na pozycji 36. I bocznikowanie symbolem dzielenia. Widzimy sprzeciwka jakiś skład. Sygnał. Zobaczmy, gdzie dojedziemy. Radzice miejscowość i Dzikowice. No, niestety jeszcze do Łodzi nie zapowiada się. Łódź Olechów Wschód. No nie, jeszcze musimy zaczekać na tą Łódź. No, czekamy z niecierpliwością na aktualizację, żeby trasy łódzkie lub Kraków, no, żeby rozszerzyć tą sieć dróg. Jeżeli ktoś jest fanem tej gry, no to już przypuszczalnie ma objeżdżone te trasy na pamięć. Sceneria taka nocna. No
jest godzina 22:27, no to i data dzisiejsza, czyli 13.05. Bocznik, pozycja 5, symbolem dzielenia na klawiaturze numerycznej i spacja. No, scenariusz jest półgodzinny. Oświetlenie ET22 pozostawia wiele do życzenia. Shift i minus na klawiaturze numerycznej. Żeby nie rozpędzać się już bardziej, ponieważ prędkość, z jaką powinniśmy się poruszać w tej chwili, to około 100 km. Nie około, tylko maksymalnie z prędkością 100 km na godzinę. Ponownie czuwak. Shift i spacja. Pierwsza pozycja bez oporów 21, PT22. Druga pozycja, Shift i plusem to robię, żeby od razu przeskoczyć. Lokomotywa jest rozpędzona, dlatego możemy bezpiecznie to wykonać. Jeżeli byśmy to przy starcie lokomotywy zrobili tak, to najprawdopodobniej trzeba by odblokować przekaźnik nadmiarowy, ponieważ przy zbyt szybkim dodawaniu prądu czasem potrafi wybić taki przekaźnik i trzeba wcisnąć tutaj ten klawisz. Przepraszam, ten odblokowanie przekaźnika nadmiarowego. O, Shift plusik. Ostatnia pozycja 48, żeby nie tracić prędkości. No nie mamy tu takiego luksusu w ET22. Tempomatu musimy sami regulować tą prędkość i symbol dzielenia na klawiaturze. Pierwsza pozycja. No, stoi nadal. Prędkość nie wzrasta. Możemy drugą pozycję, bocznikowanie. Czyli ponownie symbol dzielenia na klawiaturze numerycznej. Widzimy nadal 93. Trzecia pozycja. I czwarta pozycja. Piąta pozycja. No wiem, że wśród moich widzów jest wielu fanów gry. A może ktoś mi w komentarzach powie, kiedy woli grać, czy nocne scenariusze, czy dzienne. Ja osobiście wolę raczej w dzień jeździć, no ale niestety z braku czasu siadam to wieczorem i lubię grać na serwerze, gdzie jest dużo osób. No, dlatego jakoś tak wychodzi, że najczęściej trafiają mi się scenariusze nocne.
No myślę, że scenariusz, chciałem powiedzieć, gra nabierze realizmu, na przykład jeżeli na przykład wprowadziliby zwierzynę w grze. Też jest to jakieś dodatkowe utrudnienie. Reagowanie na takie zdarzenia niezaplanowane. No ale gra się rozwija na pewno. Autorzy mają tam wiele swoich pomysłów. No widziałem, że już w pewnych trasach, na pewnych odcinkach widać tam jakieś zwierzęta. Może z czasem będą i wybiegające przed skład, no i awaryjne hamowania. Jest to jakiś tam kolejny dodatkowy element uatrakcyjnienia gry. No, widzimy teraz pozycja nastawnika na drugiej pozycji bez oporów, czyli na pozycji nastawnika 36. No i utrzymujemy w miarę prędkość. Po prostu trzeba to z czasem wyczuć. No jesteśmy, 2 minuty opóźnienia mamy, jesteśmy już za Olszamowicami. Pilichowice, 18 km. Następny nasz cel podróży naszym towarowym składem. Światło zielone przed nami. 41, wyjazd podany. Jak widzimy, w Pilichowicach jest dyżurny ruchu. W Olszamowicach także. Oczywiście osoba tam jest, a nie sztuczna inteligencja. No myślę, że tryb multiplayer dlatego jest tak cieszy się popularnością, ponieważ też właśnie tam dochodzi taki element ludzki, czyli nie jest taki przewidziany. Z tego co wiem, no na przykład sygnałów zastępczych to no raczej boty nie podają. No tak. Przynajmniej może nas coś zaskoczyć. No bo gra, sama nazwa mówi, jest symulatorem, czyli powinna odzwierciedlać jak najbliżej prawdziwy świat kolei i prowadzenia pociągu. A niestety, przynajmniej tak mi się wydaje, nie wszystko tam można idealnie przewidzieć, wszystkie zdarzenia. Czasem awarie są, czasem jakieś obiekty na torach, które zmuszają nas do hamowania awaryjnego. Słyszymy takie charakterystyczne cykanie. To właśnie jest prędkościomierz i tam taśma.
na której jest. Która spełnia taką rolę skrzynki, czarnej skrzynki, jak w samolocie. Rejestrując tam, staje się prędkość. Trzynaście 43 wyjazd podany. Jakieś energii. Przyjął, dzięki, ale taki na 100 mnie nie interesi. Dawaj pan na 300. Jakiś energiczny, dyżurny ruch. Z kitu bez kitu. Miłej podróży tam. Wielichowice. Dobra, pany. Pany, wróciłem z Warcu, ale kelner miły był specjalnie wyniósł. Pokazał mi taką fajną zamrażarkę pod ladą. No i Powiem wam tak się... tak, jestem przygotowany, żeby jechać do Finlandii. Albo po Finlandię. No i proszę pana, za chwilę cię zakabluję, trudno. O nie, halo, tak nie wolno. Ile chcesz? Proszę pana, to nie będzie wolno, tylko szybko. No na pewno szybko, bo sokiści się dowiedzą. Cały barek trzeba opróżnić do Włoszczowej, słuchaj. Nie, wygrałeś totolotka. Rapsuło, nie mogę nadać komunikatu. No widzimy właśnie też jakieś tam ciekawe dialogi w radiu, też to jest jakieś... A tego, no tryb multiplayer wydaje mi się ciekawszy. No tak samo jak w różnego szczelankach też się ciekawie gra z prawdziwymi przeciwnikami niż ze sztuczną Na inteligencją. to by wychłodziło. Sztuczna inteligencja jest w schematyczny sposób działa, można po pewnym czasie przewidzieć, jak ją oszukać, a każdy człowiek inaczej reaguje. Dlatego tryby multiplayer cieszą się większą popularnością. 14:43 wyjazd podany. Jest świeci dla 14:40. 132, 141 wjazd Miłej na podróży. podane. Zieloności. Wzajemnie spokojnej służby, jak tylko się odchamy, Dziękuję. to... Dziękuję bardzo. Kto pytał? A proszę cię bardzo. No właśnie, kto pytał? O, słyszymy, sprężarka załączyła się, doładowuje nam ciśnienie w przewodach hamulcowych. Co 32, 041 długo jeszcze. No, zapraszam widzów moich, którzy wiem, że są powracający widzowie, do subskrypcji. Zawsze to jest jakieś dla kanału dodatkowe wsparcie i Pendolino. No jest to jakaś nagroda dla twórcy.
Dla widza jest to tylko kliknięcie jakiegoś tam guzika, a dla autora pokazuje, że no jakiś ma to sens, co robi. I że ktoś to ogląda czasem. No napiszcie w komentarzach, może chcielibyście. 32 041 długo jeszcze, bo mamy za tobą mały korek. Może drodzy widzowie, chcielibyście inną grę. Powoli się wleczę, bo 7 rady nie daje. Dobra, kto pytał, człowieku? To zacznie. Są jeszcze niezależne symulatory, tak zwane projekty otwarte. Jeżeli macie ochotę któryś z nich zobaczyć na moim kanale, piszcie w komentarzach. Myślę, że także trzeba mniej komercyjne pokazywać, promować. Są osoby, które no, trzeba ich wynagrodzić, osoby, które hobbystycznie po pracy chce się gdzieś tam, nie wiem, bawić w programowanie jakiegoś symulatora. Dlatego napiszcie, jaki tytuł byście chcieli zobaczyć. A może zagraniczne jakieś ciekawe symulatory znacie? 1461, wyjazd podany, miłej jazdy. Dzięki, również miłego. Dziękuję. Wiem, że wśród moich widzów jest dużo osób z Indii. Być może ktoś poda mi jakiś tytuł symulatora jakiegoś odnośnie indyjskich kolei. Czternaście 141, tylko nam towar na bok zjedzie i ciebie też dajemy na bok. No, moim głównym zainteresowaniem jest kolej polska, ale chętnie pograłbym także jakieś egzotyczne symulatory kolei. Może państw afrykańskich albo azjatyckich. Może jest symulator chińskich kolei. A na hamulcu zostawiłem zaciągnięty był i dziwiłem się, że nasz skład nie rozpędza się. O, teraz powinien się rozpędzić. Ale nadmiarowego nie wybiło, że są zbyt wielkie opory. Kolejna stacja Opłoczno Południe, 12 km. No i rozpędzamy się do 100 w tej chwili.
22:48. No u mnie za oknem o tej porze już jest całkiem ciemno. O, tu widzimy, że jeszcze jest widno. No ale być może w okolicach Opoczna. 41 wyjazd podany, miłej podróży. Być może w okolicach Opoczna o tej porze nie jest jeszcze całkiem ciemno. I rozpędzamy się do setki. Po Opocznie w południe będą i Dzikowice, Radzice, nie wiem czy dojedziemy. Możemy zobaczyć tutaj. No. Dzikowice, Głogówek, Łódź. No, zobaczymy gdzie dojedziemy. No cały czas dzisiaj kanał R1 bez zmian. Widzimy Opoczno R1 i Dzikowice R1. Przyjął, dzięki. Dodajmy bocznikowanie. Stopniowo możemy zmniejszać. I czuwak spacją. No, dość często mamy na tej trasie rozmieszczone te skrzynki, które wyzwalają nam czuwak. Grychowic to 16:43. Szesnaście 43, wyjazd podany, miłej jazdy. Dziękuję, dobrej nocy, spokojnej służby. Dziękuję również. O, dłuższego czasu w scenariuszu za wiele nie mamy, nic do roboty, ale jednak trzeba być czujnym, żeby nie przeoczyć znaku użycia RP1. Widzimy, skład nam się rozpędza sam. Widać, ukształtowanie terenu jest z górki. Czasem musimy jedynie go przyhamowywać trochę, żeby nie dostać karnych punktów za przekroczenie prędkości. Zobaczmy sobie skład. O, ładny skład, ładna maszyna. 143 i Dzikowice zgłaszają.
Około 3,5 km do Opoczna w tej chwili mamy. I rozpędzamy się do 21. Oczywiście do pozycji nastawnika 21. I Dzikowice zgłaszają 13143. I znowu sygnał dźwiękowy, literka H. No, staram się powtarzać te klawisze do znudzenia, żeby gdzieś tam dzięki tym moim filmom taki gracz, który no, nie jest takim zapaleńcem, no, żeby po prostu miał łatwiej, albo żeby taki film był dla niego jakimś tam samouczkiem albo zachętą do gry. Samo do 41643. Żółte światło. Szamowicy do 1643. Dobry wieczór. Będzie przelot. Pozamiataj na boki i jedziemy. Ale mi nie, bo muszę po preparatu polecieć. Musimy trochę zwolnić. Następny sygnalizator może być czerwony, ponieważ świeci stałe żółte światło. Super, wziąłem. Tak jest, za kilometr 600 czerwone światło. No, taki urok jest towarowy, że mają priorytet na końcu. I muszą czekać. Najczęściej pod sygnalizatorami. No ale też jest to jakaś tam ruszanie, zwalnianie, przyjemność. Niż czasem pędzenie, a złamanie karku. Pendolino. Będziemy musieli przepuścić najprawdopodobniej jakiś skład. ...400 metrów, sygnalizator już jest widoczny. I Dzikowice. Zobaczmy. Poczno południe. O, dostaliśmy już światło w międzyczasie czasem. Czasem warto dojeżdżać powoli do sygnalizatora, nie trzeba zatrzymywać składu do zera. Można powiedzieć, że jest to taka namiastka ekologicznej jazdy.
zapraszam też widzów do pozostawiania łapek. Wtedy ten algorytm YouTube gdzieś tam będzie promować takie filmiki. Nie zakopię ich gdzieś tam w podziemiach internetu. Myślę, że trzeba promować takie zainteresowania. Tematyka kolejowa czy tym podobne. Jakąś formę, można powiedzieć, kreatywnego spędzania czasu. Rozpędzamy się do 100, widzimy w tej chwili już bez jakiegoś tam wielkiego hamowania i czekania. Dojeżdżaliśmy sobie spokojnie do sygnalizatora i w międzyczasie zostało zmienione światło na żółte. No widzimy i Dzikowice tutaj na dole, w lewym dolnym rogu. Sztuczna inteligencja. Nie ma tam osoby, tylko bot nam już napisał, że przelot podany do strzałki. Tylko to akurat nie nam. To jest dla 61 138. Widzimy, że to nie jest takie łatwe rozpędzić taki skład, że chwilę potrzebuje. ET22, potocznie zwany byk, no na pewno nie dorównuje współczesnym lokomotywom siłą uciągu i mocą. Czterdziesta czwarta pozycja nastawnika w tej chwili jeszcze na oporach. Widzimy kolor pomarańczowy, to nam mówi. 45, 6. Powoli dobijamy, żeby przekaźnika nadmiarowego nie wybić. 47 i 48. Widzimy kolor zielony, w tej chwili jazda bez oporów. W pozycjach oporowych nie zaleca się zbyt długo jeździć, dlatego dążymy do tych, w przypadku ET22, do tych 3 pozycji jazdy bez oporów. 7 km do Idzikowic. Możemy teraz bocznikować, żeby jeszcze bardziej się rozpędzić do tych 100. No, ze wzrostem prędkości i gdzieś tych rozpędzając skład, wtedy gdzieś ta siła jest mniejsza, coraz mniejsza.
Trzecia pozycja. No, dość ciężki skład jest. 1957 ton, dlatego to rozpędzanie no nie jest tak jak w osobowych składach. No i tak jak mówiłem przed chwilą, jest to już też lokomotywa przestarzała, no ale być może dlatego jest też lubiana przez wiele osób, no bo najlepsze są chyba lokomotywy retro. No chyba ET22 można już powoli nazywać retro. I czwarta pozycja. No, według mnie to już za Idzikowicami powinien być koniec. Jeżeli nic się nie zmieniło przez te ostatnie dni. No raczej do Łodzi nie dojedziemy, mimo że gdzieś jakiś czas temu już gdzieś tam na Facebooku, na stronie Simraila widziałem, że no już od dawna są pokazywane jakieś tam przebitki z różnych stacji. No ale jeszcze musimy na nie poczekać. Ostatnimi czasy wyszło DLC właśnie z ET22 i system ETCS doszedł. Co jest oczywiście bardzo pozytywne, że gra się nadal rozwija, że ma swoich fanów, no i że widzimy znowu czerwone światło, czyli musimy hamować. Kilometr mamy na to, a jednak nie. No ale nie rozpędzamy się, to jest tylko żółte światło na kolejnym sygnalizatorze. A za nim najprawdopodobniej będzie światło czerwone. Nawet sobie przyhamuję na pierwszą pozycję, albo nawet na drugą. Czasem może być ten czerwony sygnalizator bardzo blisko kolejny. No tu mamy akurat dużo czasu. 13:45 do Idzikowic będzie przelot. Druga pozycja, kilometr 200. No ktoś się chyba wlecze przed nami. Czyżby jakiś błąd? Nie wiem, czy ktoś jest w Idzikowicach, czy to... Przejedź przez Radzice, następna stacja. Dojeżdżamy sobie powoli, tak jak zawsze.
Już te ostatnie metry, a może zmieni się ten sygnalizator. No właśnie, no ktoś musi przed nami jechać. I po prostu towarowy go chyba dogania. Jakoś nie mrawo, ktoś musi jechać. Albo po prostu widzimy też sprzeciwka, coś jedzie, być może to było powodem. No, mam nadzieję, że po 40. Zielony już jest sygnalizator. Możemy się rozpędzać. I chyba to jest powoli koniec trasy. Jeszcze raz zapraszam wszystkich osoby, które obserwują kanał, a nie subskrybują. Jeżeli interesują ich treści okołokolejowe, to zapraszam do subskrypcji. Będzie to jakaś forma promocji na YouTube mojego kanału, że cieszy się tam jakąś popularnością. No, Zdzikowice jest sztuczna inteligencja. Tu miałem jakieś nastawione przebiegi w tym kierunku, rozwiązywanie przebiegu. No ciekawe bardzo. Czyli sztuczna inteligencja sama źle nastawiała przebieg i sama siebie poprawiała, można powiedzieć. Tak to wygląda przynajmniej z mojego punktu widzenia. Albo inaczej, jedna sztuczna inteligencja nadawała w złym kierunku przebieg semafora, a druga poprawiała. O, widzimy, 100 już. Mamy prędkość, możemy się rozpędzać. Na pozycję 21. Zobaczymy co dalej. Szósta pozycja. Radzice 3,4. No, jesteśmy w 48 pozycji nastawnika. Teraz możemy bocznikować i symbol chyba backslasha to jest, czyli takie dzielenia na klawiaturze numerycznej. I rozpędzamy się do 100. No ale widzimy, no ktoś się chyba wlecze przed nami. No, znowu żółte światło jedynie. Jest możliwość tego sprawdzenia, można sprawdzić, taka mapka jest PL2 i zobaczyć tam może cały ruch, odnaleźć swój skład można i zobaczyć, kto tam tak sunie jak ślimak. Przejedź przez Radzice 1,5 km. No to chyba będzie ostatnia miejscowość.
I znowu czerwone będzie. O 40. Bardzo nieekologiczna jazda. Najpierw rozpędzamy skład z całą pozycję nastawnika na maksa, a później musimy hamować. No, trochę przedwcześnie, ale i tak nie ma to znaczenia. Energia pobrana widzimy 1100 kWh. Przejechana odległość 67 km. Zdobyte doświadczenie 2000. I zobaczmy na wykresie. Chwilę poczekajmy, zawsze to trwa. Podsumowanie. No bardzo ładnie. Nie było jakichś błędów wielkich. Wszystko zgodnie z oznaczeniami. Nie przeoczyliśmy żadnych sygnałów. No, chyba mam zadatki na maszynistę. No ale niestety jestem już na to za stary. Pozdrawiam wszystkich widzów po przerwie i zapraszam na kolejne moje materiały i do subskrypcji.